Hejo, z tej strony Hejta, zapraszam was dzisiaj do kolejnej super teorii, którą dla was przygotowałem. Jak sam widzicie, ubrałem się dzisiaj specjalnie, brałem do tego odcinka bluzę Poppy Playtime. Nie powiem, gdzie wam to kupiłem, bo to moja mama kupiła na jakimś chińskim bazarku, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć skąd, to po prostu pójdźcie na najbliższy bazarek i pewnie będzie gdzieś tam jakiś Poppy Playtime. I dzisiaj z jaką teorią do was przychodzę? Otóż pewnie zastanawiacie się, czemu twarz Eliota Ludwiga po chapterze pierwszym jest ocenzurowana, jest zamazana w niektórych fragmentach i po prostu jej nie widać. Mimo że widzimy ją w chapterze pierwszym, Poppy Playtime traktuje Eliota Ludwiga jako najwspanialszego człowieka na świecie, który chce tylko pomagać dzieciom i które chcą szczęścia i on też chce szczęścia tym dzieciom. Wszyscy inni nie ufają i myślą inaczej o Eliocie Ludwiku, bo powiedzmy sobie szczerze, fabryka zabawek, która robi eksperymenty na dzieciach, tworzy potwory i mówi tak: Eliot Ludwig, najlepszy człowiek na świecie, on chce tylko najlepszego szczęścia dla dzieci, ma drugą stronę medalu, o której pewnie wiecie, ale nie wiecie tego, co ja znalazłem. Od jakiegoś czasu sobie śledzę jego życiorys, jeżeli chodzi o grę oczywiście, bo nie istnieje taka postać jak Eliot Ludwig chyba w prawdziwym życiu. I chodzi o to, że Eliot Ludwig uważa się za jakąś super osobę, tak samo uważa go Playtime Co., uważa go za super człowieka i malują go na takiego, który on jest najbardziej miłośnikiem dzieci i on ich broni za wszelkie życie, może nawet własne życie powierzyć, żeby dzieci przetrwały. No i chodzi o to tak, że coś tu się nie do końca klei. Nagle po chapterze pierwszym, jak widzimy Eliota Ludwiga w chapterze pierwszym, widzimy jego twarz, jego głos. W chapterze drugim nie widzimy już jego twarzy, jest totalnie ocenzurowana czarnym pudełkiem i dodatkowo jest zamazana w niektórych, taki blur użyty, żeby nie było widać jego twarzy. I co tam się stało takiego, że Eliot Ludwig zostaje ocenzurowany przez własną firmę Playtime Co. Już wam wyjaśniam. Otóż w chapterze trzecim mamy nagrania z radia, mamy nadanie z radia, czyli broadcast, gdzie mówi tutaj gościu, który przedstawia wiadomości, że znaleziono ciało dziecka w jego domu, po tym jak on zmarł oczywiście, tak? Właśnie, ale co tam się właściwie stało, że wzbudziło w mieszkańcach i w policji podejrzenie, że to jest faktycznie Eliot Ludwig. Na przykład sąsiedzi Eliota Ludwiga mówią i opowiadają policji, że wraca on bardzo późno do domu i wychodzi bardzo wcześnie. No oczywiście powiecie, praca, on musi pracować, nie? Ma tam dużą firmę i w ogóle. Despite Playtime's proclamation of Ludwig's innocence, many believe his reclusive and mysterious nature displayed over the previous decades lends suspicion to this claim. When questioned, Ludwig's neighbors indicated that he would often return to his home in strange hours of the night and depart again before sunrise. Some believed he was sick. Others that don't move an inch. Playtime Co., it seems, intends to keep Eliot's name within its brand regardless. What is sure to be a long legal battle will follow. Ale mówią też, że zaczął się dziwnie zachowywać, jakby to nie był on. I o to chodzi, że jak wiemy, rodzina Eliota Ludwiga zmarła i rozstała się z nim po tym, jak on zaczął pracować, stracił mnóstwo czasu na swojej pracy, chciał dążyć do doskonałości. Jeszcze raz mówię, nie, to co mówią nam, że on nie przestał, on robił wszystko, robił to tylko na siłę. Jego depresja pogłębiała się prawdopodobnie i zaczął wpadać w szaleństwo. Po prostu przez to wszystko, jak był naciskany w pracy, bo chciał stworzyć wszystko, żeby przywrócić życie swojej rodzinie, plus dodatkowo był zmęczony, po prostu możliwe, że zwariował i pewnego dnia zamordował dziecko po prostu. Przyprowadził do swojego mieszkania i zamordował dziecko. I po jakimś czasie znaleziono to oczywiście po śmierci Ludwika. Myślał, że nikt tego nie znajdzie, a jednak ktoś znalazł. I dodatkowo w ciele ofiary brakuje kości. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag, officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs as well as key bones from the skeletal structure were reported missing from the body.
It is unknown at this time whether this extraction was, in fact, the cause of death. A, ktoś powie, jaki zbieg okoliczności? Prototyp ma te kości i to przy ręce. To są brakujące kości, których brakuje w ciele, którym podaje policja w następnym podcaście. Może być to też, że Elliot jest prototypem, bo jak się dowiadujemy, jest zbyt dużo dowodów na to, że to Elliot zrobił, bo sami nawet potwierdzają to twórcy w następnym podcaście w radiu, że policja nie wierzy, pomimo bronienia Playtime Elliota, nie ma na to dowodów, że to nie on. Despite Playtime's proclamation of Ludwig's innocence, many believe his reclusive and mysterious nature displayed over the previous decades lends suspicion to this claim. Na to potwierdza się, że Elliot po prostu tego wszystkiego, że zamordował dziecko, że złamał własny regulamin, bo miał je bronić, on miał im pomagać, on to zrobił, zwariował, wrócił do fabryki i przemienił się w prototypa, albo przed tym wszystkim jak to, wziął kości czy coś, nie wiem właściwie po co miałby brać kości, nieważne, no, że wziął na przykład, nie wiem, nudziło mu się czy coś i wziął te kości i przemienił się w prototypa, żeby uniknąć kary. Żeby uniknąć kary i żeby fabryka dalej istniała. Żeby fabryka dalej pracowała, a Playtime upozorowało jego śmierć i mówi o nim, że to nie on i jest najwspanialszym człowiekiem i jako, że już nie żyje, to dajcie mu święty spokój. To są dwie strony medalionu u Ludwika. Ciemna jego strona. A na dodatek, to zostało odkryte już dawno temu, pogrzebałem trochę w plikach gry i w plikach gry jest coś takiego. Wyjaśnijcie mi, co to jest. Na dodatek, jak oglądałem sobie niewykorzystane lub usunięte sceny z chapteru pierwszego jednego youtubera, to dodatkowo to jest w wczesnym jakby biurze Ludwika, to leży na półce. I ja tak mówię, co takie rzeczy robią u tego chłopa na biurku, bo to jest satanistyczne, to jest kultowe. Nie wiem, po co on to robił, ale możliwe, że używał tego do eksperymentu 814, do którego nie chciał się przyznać i dlatego tylko tak napisał po to, żeby no coś tam potestowałem, nie wyszło, ale dalej próbujemy, nie? Słuchajcie, dogrywam się, bo wpadłem jeszcze na inny pomysł, bo oczywiście wiem, co to jest za totem satanistyczny, kultowy, to jest Behemoth, podpisał jakiś pakt właśnie z Behemothem, dlatego miał jego figurkę i możliwe, że jednym składnikiem do uratowania jego rodziny i przywrócenia ich był właśnie jakaś ofiara, jakaś rzecz lub poświęcenie się z tym związane i po prostu co się stało? Jako, że Ludwik był może zapatrzony, żeby chrzcić w jakikolwiek sposób swoją rodzinę, swoją córkę albo żonę, po prostu podpisał z nim pakt, po prostu zwabił jakieś dziecko, może wziął ze sobą jakieś dziecko stare właśnie z Playker, wziął te dziecko, zostawił pewnie i przez to powiązał się jakoś z prototypem. Może on przez to, co się stało, dodając to wszystko, udaje mu się to zrobić, ale poświęca się, tworząc prototyp właśnie Eksperyment 1006. Project Playtime planuje tak zwany fake death na Ludwiku, że jego nie ma, nic złego nie zrobił. Jest najlepszym człowiekiem, co sami mówią, że w podcaście bronią go jakkolwiek mogą. Nawet jeśli jest to prawdą, będą dalej mówić, że jest wspaniałym człowiekiem, ale może być taka teoria właśnie, że próbował z tym i to właśnie powstał prototyp jako związanie się z córką i z żoną w jedną wielką maszynę, dlatego może też mówi kilkoma głosami naraz i umie je adaptować, kto wie. No to tak właśnie mogło wyglądać, że sfabrykowanie po prostu śmierci Ludwika, żeby uniknął kary, a fabryka, czyli Playtime Co. dalej funkcjonowała i dalej tworzyła niebezpieczne zabawki dla dzieci. Jeżeli wam się spodobała teoria i chcecie więcej teorii lub masz własną i chciałbyś się nią podzielić, pisz w komentarzu. Ja was zachęcam do subskrypcji i lajka. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!